Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku mojego kanału na temat HTML. Dzisiaj zajmiemy się elementami liniowymi. To bardzo ważny temat, który pozwoli Wam lepiej kontrolować wygląd Waszych stron internetowych. Elementy liniowe to takie, które nie tworzą nowego bloku treści i tylko wkomponowują się w istniejący kod. Nie zaczynają się od nowej linijki i biorą tylko tyle miejsca, ile potrzebują, będąc obok siebie. Czym są elementy liniowe? Część pierwsza. Wyobraźcie sobie, że Wasza strona internetowa to kartka papieru, a tekst to linijki pisma. Elementy liniowe to jak słowa lub znaki interpunkcyjne. Zajmują tylko tyle miejsca, ile potrzebują i nie zaczynają się od nowej linijki. Zobaczmy przykład w kodzie. Stwórzmy sobie jakiś tekst, to jest. I teraz damy element liniowy, przykład. I widzicie, jest to wszystko w tej samej linijce, co to jest. Nie zaczyna się od nowej linijki. I kolejny element liniowy EM. Widzicie? W jednej linijce jest. Elementy blokowe, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku, to jak akapity. Zawsze zaczynają nowe linie i zajmują całą dostępną szerokość. Elementy liniowe są bardziej elastyczne i pozwalają nam na precyzyjne formatowanie kodu. Bardziej widoczne różnice będą widoczne tutaj, gdy sobie dodamy dwa elementy blokowe i jakieś elementy liniowe. Zobaczmy, zbadajmy sobie. Jak widzimy, elementy blokowe, każdy jest od nowej linijki, a elementy liniowe są obok siebie. Tak jak tutaj. Dzięki nim możemy wyróżnić fragment tekstu, tworzyć linki, wstawiać obrazki i wiele innych. Hej, jeśli podobał Wam się materiał, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanału i kliknąć dzwoneczek. Dzięki. Podstawowe elementy liniowe. Część druga. Po pierwsze, strong i EM, wytłuszczenie i pochylenie. Strong sprawia, że tekst staje się grubszy i bardziej widoczny, jakbyście chcieli powiedzieć, hej, to jest ważne. Natomiast EM delikatnie pochyla tekst, co często stosuje się, gdy chcecie coś podkreślić lub wyrazić emocje jakieś. Zobaczmy, jak to już w kodzie działa. Weźmy sobie to jest i między znacznikiem otwierającym a zamykającym strong weźmy sobie ważne, jak widzicie. Inaczej to trochę wygląda tam po prawej. A później to jest tam pochylone i M i między tymi. Widzicie, napisaliśmy i po prawej jest wszystko. Anchor tagi tak zwane, czyli linki. Ten element pozwala Wam tworzyć odnośniki do innych stron internetowych lub dokumentów. To tak jakbyście chcieli zostawić komuś karteczkę z adresem, pod który może się udać. Wytłumaczmy to sobie na tablicy, więc najpierw mamy początek znacznika otwierającego to A. I teraz dajemy link, gdzie chcemy, by prowadził ten link. Tutaj będzie na Google po prostu. Następnie to jest opcja dodatkowa, określa, czy link ma się otworzyć w nowej karcie, tak jak tutaj blank, czy w tym samym oknie self było. Teraz koniec znacznika otwierającego, nazwa tego linku, no i znacznik zamykający. Istnieją różne rodzaje linkowania, niektóre to są. Do innej strony no to będzie href i później https i tak dalej. Do naszego pliku no to wpisujemy sobie plik nasz HTML i do elementu tu musimy podać ID naszego elementu HTML. Zobaczmy, jak to już w kodzie działa. Wpisujemy sobie A i teraz href równa się i tutaj będzie link do strony, czyli https // no i będzie nasze Google www.google.com i target. Tutaj jak widzicie, nawet można sobie wybrać. Będzie blank, czyli w nowej karcie. Trzeba zamknąć. I teraz będzie nazwa tego linku. Tekst jakiś tam. Widzicie, jest po prawej. Dobra, przejdźmy sobie. Bo to na stronie otworzy. Dobra, jest. I teraz kliknijmy ten link i faktycznie na Google nas przekieruje. Trzeci rodzaj image, obrazki. Ten element to wasz sposób na wstawianie obrazków na stronę internetową. Zobaczmy na tablicę, jak to działa. Najpierw jest ten znacznik otwierający i później musimy dodać
ścieżkę do pliku za pomocą source równa się, no i ta ścieżka to będzie po prostu zdjęcie JPG. Później będzie widoczne, jak to dokładnie wygląda. I alt, czyli opis tego zdjęcia, to jest istotne dla osób, które korzystają ze screen readerów tak zwanych. Sobie czytają zdjęcia. I znacznik zamykający. No zobaczmy, mamy sobie jakiś tam obrazek. Sobie wkleiłem do tego samego folderu. No i dajemy to image i source. I dajemy sobie ten obrazek wybierając z listy naszych plików. Widzicie, jest. Tam Ctrl S nacisnąłem, żeby zapisać. Dobra, przechodzimy na naszą stronkę. No jest ten obrazek. On jest bardzo duży, bo nie sformatowany jest, no ale jest na naszej stronie. Byry, nowa linijka. Ten element to jak naciśnięcie klawisza Enter. Przenosi tekst do następnej linii. Przydaje się, gdy chcemy podzielić tekst na krótsze wersje, na przykład w wierszu czy tam adresie. Zobaczmy, jak to wygląda. Najpierw tam pierwszą linię. Sobie piszemy i teraz byry. Druga linia będzie. I widzicie, po prawej jest widoczne, że jest od nowej linijki. Dzięki byry. Jest tam pierwsza i druga linia. Łączenie elementów. Część trzecia. Warto czasem połączyć elementy, by uzyskać interesujące nas efekty. Zobaczmy, jak to już działa. Mamy sobie najpierw znacznik otwierający pierwszego elementu. Zaczynamy sobie. Później jest znacznik otwierający drugiego elementu. Jakiś tam tekst. I wpierw zamykamy drugi element. Znacznik z znacznikiem zamykającym. No i ostatnio zamykamy pierwszy element. Na przykład można połączyć wytłuszczenie, pochylenie i link w jednym fragmencie. Dobrze, zobaczmy, jak to już wchodzi działa. To najpierw dajemy sobie strong. W strongu dajemy em. Widzicie, już automatycznie dokańcza, w VS Code przynajmniej. I teraz dajemy sobie link. Jakiś tam. Wszystko jedno jaki. No i między nimi tekst, link. Widzicie? Jest i pochylony, i pogrubiony jest link. Usuńmy sobie tam strong, żeby było widoczne to bardziej. Teraz jest tylko pochylony. Tam em sobie usuńmy i teraz jest po prostu sam link. No jak będzie tak jak wcześniej, no to będą wszystkie trzy naraz. Na zakończenie pamiętajcie, że to tylko kilka przykładowych elementów liniowych. HTML oferuje wiele możliwości, więc nie bójcie się eksperymentować. Po więcej elementów liniowych odsyłam do dokumentacji MDN Web Docs. Link w opisie. Dzięki za obejrzenie materiału, a jeżeli interesuje Was, czym są elementy blokowe, to zapraszam tutaj. Na razie.